Nie, islam nie mógł rozprzestrzeniać się mieczem. To stwierdzenie dla wielu może brzmieć nieprawdziwie, ale ten materiał nie powstał po to, by kogokolwiek na siłę przekonywać. Jest skierowany do osób, które potrafią na chwilę odłożyć stereotypy i medialną propagandę, by kierować się czystym, merytorycznym torem myślenia. Zapraszam Was do analizy dowodów na to, że islam nie mógł rozprzestrzeniać się poprzez agresję czy przymus. أشهد أن لا إله إلا الله. Część pierwsza. Logika demograficzna. Zacznijmy od liczb, bo w historii to one są najtrudniejsze do podważenia. Często słyszymy o podbiciu świata mieczem, ale czy zastanawialiście się kiedyś, o jakiej skali mówimy? W 632 roku, w chwili śmierci proroka Muhammeda, pokój z nim, liczbę muzułmanów szacuje się na zaledwie 100 do 150 tysięcy osób. Potwierdzają to źródła klasyczne jak At-Tabari oraz nowocześni badacze Fred Donner czy Hugh Kennedy. To była grupa wielkości dzisiejszego średniego miasta. Tymczasem w ciągu zaledwie 12 lat państwo to objęło obszar 5 milionów kilometrów kwadratowych. Abyście mogli to sobie wyobrazić, to terytorium większe niż cała dzisiejsza Unia Europejska. A teraz najważniejsze. Demografia tych ziem. Na terenach objętych ekspansją żyło od 34 do 45 milionów ludzi. Rozbijmy to na konkretne regiony. Persja między 15 a 20 milionów mieszkańców. Egipt i Lewant po 6 do 8 milionów każdy. Irak od 4 do 5 milionów. Muzułmanie stanowili tam zaledwie milionową mniejszość, czyli około 3% całej populacji. I tu wchodzi czysta logika. Gdyby nowa władza chciała rządzić przemocą, bez cienia akceptacji lokalnej ludności, musiałaby utrzymywać armię okupacyjną liczącą od 3,5 do nawet 9 milionów żołnierzy. To było logistycznie i demograficznie po prostu niemożliwe. Właśnie dlatego historycy tacy jak na przykład Marshall Hodgson nie używają słowa kolonizacja, lecz mówią o ekspansji politycznej. Podbój terytorialny był faktem, ale konwersja religijna, to już zupełnie inna historia. Część druga. Egipt. Aby zrozumieć, dlaczego 8 milionów Egipcjan nie stawiło oporu 15 tysiącom muzułmanów, musimy cofnąć się do tego, co działo się pod rządami Bizancjum. Przez 250 lat Egipt był traktowany przez Konstantynopol niemal wyłącznie jako spichlerz i teren bezwzględnej eksploatacji. Bizantyjski namiestnik Cyrus z Aleksandrii narzucał lokalnym koptom doktrynę chalcedońską, uznając ich za heretyków. Represje były brutalne. Patriarcha Benjamin I przez 13 lat musiał ukrywać się w klasztorach i jaskiniach pustyni Górnego Egiptu, a jego brat zginął w torturach. Ale ucisk miał też wymiar codzienny. Bizantyjczycy utrzymywali system prac przymusowych, darmowej, niewolniczej pracy przy infrastrukturze, która była powszechnym ciężarem dla egipskich chłopów. Kiedy w 640 roku do Egiptu wkroczył Amir ibn al-As, koptowie zobaczyli w nim szansę na zmianę. Muzułmanie nie tylko nie zmusili nikogo do zmiany wiary, ale natychmiast wydali gwarancję bezpieczeństwa dla patriarchy Benjamina. Jak podają źródła, Amr okazał mu miłość i szacunek, przywracając mu urząd i wolność wyznania dla całego kościoła. Co ciekawe, muzułmanie nie niszczyli zastanych struktur. Lokalni chrześcijańscy urzędnicy nadal prowadzili administrację w języku greckim i koptyjskim. To dowodzi, że nowa władza dążyła do stabilizacji i współpracy, a nie do totalnej dominacji ideologicznej. Co jednak najważniejsze dla zwykłego, szarego człowieka, nowa władza całkowicie zniosła obowiązek prac przymusowych. Zastąpiono je systemem dżizji, który w porównaniu do bizantyjskiego capitatio, czyli uciążliwego podatku pogłównego nakładanego na niemal każdego, był rewolucją. Dżizja dotyczyła wyłącznie dorosłych mężczyzn zdolnych do pracy. Z dnia na dzień kobiety, dzieci, starcy, chorzy i mnisi zostali całkowicie zwolnieni z ciężarów, które wcześniej narzucało im chrześcijańskie Bizancjum. Czy to brzmi jak nawracanie mieczem? Serio? Yes? No. Aby ostatecznie obalić mit o błyskawicznym narzuceniu religii siłą, spójrzcie na twarde dane statystyczne z Egiptu. Rok 640. Muzułmanie to mniej niż 1% ludności. Rok 800, czyli 160 lat później, to wciąż tylko między 5 a 10% społeczeństwa. Rok 1100. Islam staje się religią większości, między 60 a 75%. Ten proces trwał blisko pół tysiąclecia.
To jest najsilniejszy dowód na to, że mieliśmy do czynienia ze zmianą religii wynikającą z nowej sytuacji społecznej i politycznej, a nie z przemocy. Gdyby islam narzucano mieczem, Egipt zmieniłby wyznanie w jedno pokolenie, a nie w ciągu kilkunastu wieków. Część trzecia. Finanse i podatki i tak zwana dżizja. W propagandowych antymuzułmańskich materiałach często słyszymy o dżizji jako rzekomym narzędziu ucisku. Fakty jednak są inne. Dżizja była podatkiem płaconym wyłącznie przez dorosłych, zdolnych do pracy mężczyzn, w zamian za ochronę wojskową i zwolnienie z obowiązku służenia w wojsku. Należy jasno zaznaczyć, że system ten był niezwykle selektywny, to znaczy kobiety, dzieci, starcy, ubodzy, a nawet chrześcijańscy mnisi byli z dżizji całkowicie zwolnieni. Kluczowe dla zrozumienia tego systemu jest porównanie dżizji z zakatem, obowiązkową jałmużną dla muzułmanów. Muzułmanie byli zobowiązani do płacenia zakatu, czyli co najmniej 2,5% swojego majątku rocznie oraz, w razie potrzeby, do osobistego udziału w obronie państwa. W przeciwieństwie do nich niemuzułmanie, czyli al-Dimma, byli zwolnieni zarówno z zakatu, jak i ze służby wojskowej, płacąc w zamian symboliczny, ustalony z góry podatek dżizja, który w wielu okresach i regionach był niższy od zakatu. Jeden z autorytetów wczesnego islamu, sędzia Abu Yusuf, w swoim dziele Kitab al-Kharaj przytacza historię kalifa Umara, który widząc starszego żydowskiego żebraka, zwolnił go z dżizji i nakazał wypłacać mu zasiłek ze skarbca państwa. W epoce przednowoczesnej, kiedy wojny były codziennością, zwolnienie niemuzułmanów ze służby wojskowej było ogromnym przywilejem. Pozwalało im to zajmować się handlem, rzemiosłem i życiem rodzinnym, podczas gdy muzułmanie ponosili ciężar i ryzyko walki. Co więcej, kiedy muzułmańska armia nie była w stanie zapewnić ochrony swoim podopiecznym, zwracała im pobrany wcześniej podatek. Po bitwie pod Jarmukiem w 636 roku, gdy armia bizantyjska zbliżała się do Syrii, a muzułmanie musieli chwilowo wycofać się z Hims, dowódca Abu Ubajda ibn al-Jarrah nakazał zwrócić całą dżizję pobraną od chrześcijan, mówiąc: Zwracamy wam wasz majątek, gdyż my nie możemy was bronić. Dla porównania, pod wcześniejszym panowaniem Bizancjum w Egipcie istniały 3 główne podatki. Podatek pogłówny, podatek gruntowy sięgający do 60% plonów oraz podatki nadzwyczajne, np. na transport zboża i utrzymanie armii. Były to podatki wyższe niż muzułmańska dżizja i, także obowiązujący w kalifacie, podatek gruntowy, czyli haradż. Podsumowując, system dżizji nie był narzędziem ucisku, lecz elementem sprawiedliwej umowy społecznej. Dawał innowiercom konkretne przywileje i ochronę, a ówczesnym mieszkańcom tych ziem przyniósł realną ulgę w porównaniu z tym, co znali wcześniej. Propagandowe próby demonizowania dżizji są zatem manipulacją żerującą na ignorancji. Prawda jest taka, że dla wielu chrześcijan i Żydów w VII czy VIII wieku przejście pod panowanie kalifatu oznaczało po prostu sprawiedliwsze podatki i koniec wyzysku fiskalnego. Część czwarta. Lewant. W VII wieku u progu ekspansji muzułmańskiej region ten, obejmujący dzisiejszą Syrię, Palestynę, Jordanię, Liban oraz południową Anatolię z okolicami Antiochii, był perłą w koronie Bizancjum. Lewant w epoce bizantyjskiej był demograficzną bombą zegarową. Populację szacuje się na 4 do 6 milionów ludzi. Tymczasem bizantyjska elita, wojsko i administracja liczyła zaledwie od 150 do 250 tysięcy osób. To oznacza, że realną władzę sprawowało mniej niż 5% ludności. Potwierdzają to badania Waltera Scheidela nad demografią Cesarstwa Rzymskiego oraz opracowania Cambridge Ancient History. Ale problemem nie były tylko liczby. Regionem targał potężny konflikt doktrynalny. Większość mieszkańców stanowili syryjscy chrześcijanie, nie chalcedońscy zwani Jakobitami. Elita władzy z kolei to chalcedońscy lojalni wobec Konstantynopola. Bizancjum nie tolerowało odmienności. Narzucało swoje dogmaty siłą, prześladując Jakobitów, monofizytów, a niekiedy i Nestorian. W tym skomplikowanym tyglu żyły także mniejsze grupy Żydzi, Samarytanie i lokalni poganie. Według źródeł takich jak chronografia czy opracowania Sebastiana Broka o syryjskim chrześcijaństwie, region ten nie był monolitem, lecz mozaiką czekającą na zmianę. Sama zmiana polityczna przyszła dość szybko. Kluczowe starcia miały miejsce w latach 634 i 638. Bitwa pod Ainadain, a przede wszystkim potężna bitwa nad rzeką Jarmuk w 636 roku na pograniczu dzisiejszej Syrii i Jordanii złamały bizantyjską dominację.
Zauważcie pewną dysproporcję. Armia islamska według źródeł takich jak At-Tabari czy ponownie Hugh Kennedy liczyła od 25 do 40 tysięcy żołnierzy. Czy tak mała siła mogłaby siłą nawrócić 6 milionów ludzi? Logika podpowiada, że nie. Sukces muzułmanów nie opierał się na masowym terrorze, lecz na ofercie, której Bizancjum po prostu nie potrafiło przebić. Kulminacyjnym momentem było pokojowe przejęcie Jerozolimy w 638 roku. Do historii przeszła scena przejazdu kalifa Umara ibn al-Hattaba z Medyny. Władca ogromnego już imperium przybył do świętego miasta nie na złotym rydwanie, lecz na jednym wielbłądzie na zmianę ze swoim służącym. Warto podkreślić, że w VII wieku standardem wojennym było łupienie miast, które stawiały opór. Dobrowolna kapitulacja Jerozolimy i honorowe dotrzymanie jej warunków przez muzułmanów było na tamte czasy ewenementem, który położył fundamenty pod trwający wieki model współistnienia różnych religii w tym mieście. To właśnie wtedy narodziła się Umowa Umara, dokument fundamentalny dla zrozumienia statusu niemuzułmanów. Posłuchajcie jego treści, którą zachowały dla nas źródła takie jak At-Tabari i Al-Baladuri, ale co niezwykle ważne, również źródła chrześcijańskie, m.in. Eutychius z Aleksandrii czy Michał Syryjczyk. W imię Boga miłosiernego, litościwego. To jest gwarancja bezpieczeństwa dana przez sługę Boga Umara, władcę wiernych, mieszkańcom Jerozolimy. Zapewnia im bezpieczeństwo dla ich osób, ich mienia, ich kościołów i ich krzyży, zarówno zdrowych, jak i chorych, oraz dla całej ich wspólnoty religijnej. Ich kościoły nie będą zamieszkiwane ani burzone, ani nie będzie z nich nic odebrane, ani z ich krzyży, ani z ich mienia. Nie będą zmuszani w swojej religii i nikomu z nich nie stanie się krzywda. Mieszkańcy Jerozolimy zapłacą dżizję, tak jak mieszkańcy innych miast. Ktokolwiek z nich zechce odejść wraz z Rzymianami, będzie bezpieczny, aż dotrze do miejsca schronienia. A ktokolwiek zechce pozostać, będzie bezpieczny i zapłaci dżizję. Na to daje się im przymierze Boga, Jego posłańca i wiernych. Współcześni historycy badający teksty źródłowe takie jak kroniki At-Tabariego wskazują na istotny kontekst dyplomatyczny tego zapisu. Otóż Bizancjum od stuleci utrzymywało surowe prawo zakorzenione jeszcze w edyktach Hadriana i późniejszych kodeksach chrześcijańskich, które całkowicie wykluczało ludność żydowską ze świętego miasta. Sofroniusz, negocjując warunki kapitulacji, dążył do zachowania tego bizantyjskiego status quo. Jednak to, co wydarzyło się tuż po podpisaniu umowy, najlepiej oddaje faktyczne podejście muzułmanów. Jak podają źródła historyczne, m.in. Moshe Gil czy Karen Armstrong, kalif Umar wkrótce po przejęciu kontroli nad miastem złagodził te restrykcje, zezwalając 70 rodzinom żydowskim na powrót i osiedlenie się w Jerozolimie. Tym samym panowanie muzułmańskie zakończyło trwający kilkaset lat okres całkowitego wygnania Żydów z ich świętego miejsca, narzuconego wcześniej przez Rzymian i Bizantyjczyków. To są fakty, których nie da się obalić. Co ważne, umowa Umara nakładała dżizję, podatek za ochronę, ale gwarantowała prawo do odejścia wraz z Rzymianami lub pozostania w Jerozolimie z gwarancją bezpieczeństwa. Historycy są dziś zgodni, choć istnieją drobne różnice w redakcjach tekstu, rdzeń tej umowy ochronnej jest autentyczny. Warto tu postawić kropkę nad i. W Lewancie, podobnie jak w innych regionach, nie odnotowano masowych rewolt chrześcijańskiej większości przeciwko islamskiej mniejszości. Dlaczego? Ponieważ pod rządami kalifatu ludność ta odzyskała wolność wyznania, której odmawiało im Bizancjum. Najsilniejszym jednak dowodem jest trwałość. Do dziś w Syrii, Libanie czy Jordanii żyją wspólnoty chrześcijańskie, które przetrwały 1400 lat pod rządami muzułmańskimi. To żywe świadectwo tego, że umowa Umara nie była tylko pustym zapisem na pergaminie, ale fundamentem nowej, trwałej cywilizacji. Tekst umowy jasno mówi: nie będą zmuszani w swojej religii i nikomu z nich nie stanie się krzywda. Część 5. Afryka Północna i Al-Andalus. Nasza podróż śladami faktów przenosi nas teraz dalej na zachód, do Afryki Północnej zwanej Magrebem oraz na Półwysep Iberyjski, który muzułmanie nazwali Al-Andalus. To tutaj mit nawracania mieczem zderza się z najbardziej fascynującymi danymi demograficznymi i społecznymi. Spójrzmy na mapę Afryki Północnej w VII wieku. Od Libii po Maroko rozciągał się pas ziem zamieszkany przez 5 do 7 milionów ludzi. Większość stanowili rdzenni Berberowie, czyli Amazigh. Bizancjum kontrolowało jedynie wąski pas wybrzeża i kluczowe miasta jak Kartagina.
Ich władza była krucha. Opierała się na garnizonach liczących od 100 do 150 tysięcy żołnierzy i urzędników. To znowu ta sama matematyka. Mniej niż 3% populacji próbowało zdominować miliony. Tu także ludność była wycieńczona bezwzględnymi podatkami pogłównymi, gruntowymi oraz konfiskatami mienia. Co więcej, regionem targały krwawe konflikty religijne. Bizancjum prześladowało donatystów, lokalny nurt chrześcijaństwa, który nie uznawał zwierzchnictwa Konstantynopola. Dla wielu Berberów i donatystów muzułmanie nie byli najeźdźcami, lecz siłą, która zniosła bizantyjski ucisk religijny i podatkowy. Kiedy w 670 roku Uqba ibn Nafi zakładał Kairuan, a później Hasan ibn an-Nu'aman i Musa ibn Nusair kończyli proces ekspansji, ich armie liczyły łącznie zaledwie 20 do 40 tysięcy żołnierzy. Czy ta garstka ludzi naprawdę mogła siłą nawrócić 7 milionów wojowniczych Berberów? You tell me. Oczywiście, że nie. Statystyki z Cambridge History of Africa pokazują, że w roku 700 muzułmanie stanowili tylko 5 do 10% ludności. Islam rozprzestrzeniał się tu jednak szybciej niż w Egipcie. Dlaczego? Z powodu struktury plemiennej. Gdy liderzy plemion dostrzegali korzyść z nowego systemu, czyli wolność kultu, niższe podatki i możliwości służby w administracji, całe klany podążały ich śladem. To była zmiana dobrowolna i często pragmatyczna. W roku 711 niewielka flota pod wodzą Tarika ibn Ziyada przeprawiła się przez cieśninę, która do dziś nosi jego imię Gibraltar. Jego armia liczyła od 7 do 12 tysięcy żołnierzy, głównie świeżo upieczonych muzułmańskich Berberów. Mieli przeciwko sobie królestwo Wizygotów rządzące 6 milionami ludzi. I tu pojawia się kluczowe pytanie, jak 12 tysięcy ludzi mogło przejąć niemal cały półwysep w ciągu zaledwie 7 lat. Odpowiedź kryje się w nieco mrocznej sytuacji wewnętrznej Hiszpanii. Wizygońska elita była obca. To germańska mniejszość, która dopiero niedawno, na trzecim soborze w Toledo w 589 roku, porzuciła arianizm na rzecz katolicyzmu, by przypodobać się lokalnej ludności. Jednak ich rządy były opresyjne, zwłaszcza dla mniejszości żydowskiej. Żydzi w państwie Wizygotów byli poddawani przymusowym chrztom, konfiskatom mienia, a nawet odbierano im dzieci, by wychować je w wierze chrześcijańskiej. Dla wielu mieszkańców Hiszpanii, a zwłaszcza dla prześladowanych Żydów, muzułmanie okazali się wybawicielami. Dzięki temu armia muzułmańska nie musiała zdobywać każdego miasta siłą, wiele z nich poddawało się na mocy oficjalnych traktatów pokojowych. Najlepszym przykładem jest dokument znany jako traktat Studmir z 713 roku. Nazwa pochodzi od imienia wizygockiego hrabiego Teodomira, którego Arabowie nazywali Tudmirem. Hrabia zawarł z muzułmanami umowę, która stała się wzorcem dla całego regionu. W tekście traktatu, który przetrwał do naszych czasów, czytamy jasne warunki. Jego poddani nie zostaną zabici, ani wzięci do niewoli. Ich kościoły nie zostaną spalone, a ich przedmioty kultu nie zostaną odebrane. Ich wiara nie będzie zwalczana. Muzułmanie oferowali coś, co było wtedy ewenementem. Pełną ochronę życia, mienia i wolność religijną w zamian za umiarkowany podatek dżizję. Dla przeciętnego mieszkańca Półwyspu zmiana władzy oznaczała koniec mrocznych prześladowań wizygockich i powrót do stabilizacji. To właśnie te kontrakty społeczne, a nie brutalna siła, otworzyły islamowi drogę do serca Europy. Część 6. Bałkany. Przenosimy się teraz do regionu, który często nazywa się kotłem narodów. To tutaj historia Europy splata się z historią Orientu w najbardziej widoczny sposób. Aby jednak zrozumieć, jak islam stał się częścią tego krajobrazu, musimy najpierw obalić mit o tym, że muzułmanie na Bałkanach to obcy przybysze. Zanim na Bałkanach pojawiło się chrześcijaństwo czy islam, region ten tętnił życiem starożytnych ludów. Na zachodzie, w dzisiejszej Albanii i Bośni, rządzili Ilirowie. Na wschodzie w Bułgarii Trakowie, na południu Grecy, a w Rumunii Dakowie. Kiedy Bałkany stały się częścią Cesarstwa Rzymskiego, a później Bizantyjskiego, nie doszło do żadnej masowej wymiany ludności. Mieszkańcy pozostali ci sami, zmieniła się jedynie ich administracja i religia na chrześcijaństwo. Wniosek jest zatem prosty. Bałkańczycy od tysięcy lat są tą samą rdzenną ludnością, która jedynie przyjmowała kolejne warstwy kultury i wiary. Islam natomiast nie dotarł na Bałkany wraz z ekspansją islamsko-arabską VII wieku. Przyniosło go Imperium Osmańskie kilkaset lat później, w XIV i XV wieku.
To był czas wielkich zmian. Bitwa na Kosowym Polu w 1389 roku czy upadek Konstantynopola w 1453 roku otworzyły nową erę. Osmanowie rządzili Bałkanami poprzez tak zwane systemy miletów. Był to unikalny na tamte czasy model administracyjny, w którym ludność dzielono nie według narodowości, lecz według religii. Każda wspólnota religijna, prawosławni, katolicy, Żydzi, posiadała własną autonomię. Kościoły i klasztory nie tylko nie były burzone, ale funkcjonowały pod oficjalną ochroną sułtana. Patriarchat w Konstantynopolu zachował swoje wpływy, a lokalne wspólnoty żydowskie cieszyły się wolnością, jakiej nie miały w zachodniej Europie. Oczywiście istniała dżizja, podatek dla niemuzułmanów, ale pamiętajmy, muzułmanie w zamian musieli służyć w wojsku i płacić zakat. Dla wielu mieszkańców Bałkanów dżizja była po prostu ceną za pokój, bezpieczeństwo i zwolnienie z obowiązku walki na frontach ogromnego imperium. Jeśli nie mieczem, to jak islam rozprzestrzenił się na Bałkanach? Statystyki z XVI i XVII wieku pokazują, że był to proces powolny i nierównomierny. W Albanii i Kosowie muzułmanie stanowili około 60 do 70% ludności. W Bośni około 40 do 50%. Ale już w Bułgarii był to zaledwie przedział między 20 a 30%, w Grecji poniżej 10%, a w Syrii mniej niż 5%. Historycy tacy jak Noel Malcolm w Bośnia A Short History wskazują m.in. takie przyczyny. Po pierwsze, awans społeczny. Przyjęcie islamu otwierało drzwi do najwyższych urzędów w państwie i kariery w armii. Po drugie, słabość struktur kościelnych. W Bośni istniał tzw. kościół bośniacki, uznawany przez Rzym i Konstantynopol za heretycki. Pozbawieni wsparcia z zewnątrz wyznawcy tej wiary często widzieli w islamie bezpieczną przystań. Nie możemy zapominać o najważniejszym, o sferze ducha. Dla wielu ludzi islam okazał się po prostu religią, która dawała jasne odpowiedzi na fundamentalne pytania. Prosty i surowy monoteizm był dla wielu bardziej zrozumiały niż zawiłe spory dogmatyczne tamtej epoki. Ogromną rolę odegrali tu również sufi, muzułmańscy mistycy, których skromne życie, dobroć i głęboka duchowość stały się dla lokalnych społeczności najlepszym świadectwem prawdziwości nowego przesłania. Ludzie przyjmowali islam, bo wierzyli w jego prawdę, znajdując w nim spokój i sens, którego szukali. Zresztą tak niejednokrotnie dzieje się do dziś. Takbir. Amin. Część 7. Persja. Wybierzmy się teraz na wschód, do serca starożytnego świata, do Persji. To tutaj rozegrał się jeden z najbardziej zdumiewających procesów w historii ludzkości. Upadek potężnego imperium Sasanidów i narodziny nowej, muzułmańskiej tożsamości regionu. W 632 roku imperium Sasanidów było potęgą. Liczbę jego ludności historycy tacy jak Touray Darje czy Walter Scheidel szacują na 20 do 30 milionów ludzi. Było to państwo o gęstej sieci miast i rozwiniętym rolnictwie. W latach 633-651 doszło do serii starć, które zmieniły bieg historii. Kluczowe bitwy pod Al-Kadisiyą w 636 roku oraz pod Nihawandem w 642 roku, którą muzułmanie nazwali zwycięstwem zwycięstw, złamały potęgę perskiej armii. Spójrzmy na liczby, które podają źródła takie jak At-Tabari czy Hugh Kennedy. Armia muzułmańska liczyła pod Al-Kadisiyą od 30 do 35 tysięcy żołnierzy, pod Nihawandem od około 30 do 40 tysięcy. Nawet u szczytu walk na całym froncie perskim nie było więcej niż 60 do 80 tysięcy muzułmańskich wojowników. Czy 80 tysięcy ludzi mogło siłą narzucić nową religię 30 milionom Persów? Czy mogli okupować tak gigantyczny kraj metodą terroru? Don't ask me again. Statystyka mówi nie. W całym I wieku po ekspansji w Persji osiedliło się zaledwie 100 do 200 tysięcy Arabów. To mniej niż 1% populacji. Sukces muzułmanów opierał się na przejęciu sterów władzy politycznej. Jak muzułmanie traktowali Persów po podboju? Kluczem była ochrona prawna. Choć islam stał się religią panującą, nie był narzucany siłą. Zaratusztrianie, wyznawcy dawnej religii państwowej Persji, otrzymali status zbliżony do ludów księgi, czyli Żydów i chrześcijan. Ich świątynie ognia i wspólnoty przetrwały przez wiele stuleci po ekspansji. Dlaczego?
bo muzułmanie zamiast niszczyć zastany porządek postanowili z nim współpracować. W kwestii zarządzania państwem muzułmanie wykazali się ogromnym pragmatyzmem. Zachowano perskie urzędy zwane diwanami oraz pozostawiono na stanowiskach lokalnych urzędników, którzy znali ten kraj najlepiej. Język perski był używany w administracji jeszcze przez długie dziesięciolecia, zanim zastąpił go arabski. Dla zwykłego perskiego chłopa zmiana władzy była często ulgą, po prostu. Muzułmanie znieśli skomplikowany, ciężki i niesprawiedliwy system podatkowy Sasanidów oraz przywileje arystokracji. Wprowadzono dżizję dla niemuzułmanów zdolnych do pracy oraz podatek gruntowy. W praktyce nowy system był dla wielu rolników łagodniejszy i bardziej przewidywalny niż bizantyjska czy sasanicka opresja fiskalna. Często słyszy się mit o zniszczeniu kultury perskiej. Fakty mówią zupełnie coś innego. Persowie nie tylko przetrwali, ale stali się filarami nowej cywilizacji islamskiej. To perscy uczeni, wezyrowie i dowódcy kształtowali tak zwany Złoty Wiek Islamu, epokę trwającą od VIII do XIV wieku, w której świat muzułmański stał się globalnym centrum nauki i kultury, kładąc fundamenty pod współczesną medycynę, matematykę czy astronomię. Język perski nie zniknął, ewoluował, stając się jednym z najważniejszych języków literatury, poezji i nauki świata muzułmańskiego. Kultura perska podbiła swoich zdobywców, narzucając im swój ceremoniał dworski, architekturę i myśl polityczną. To dowód na to, że ekspansja nie była aktem barbarzyństwa, lecz fuzją dwóch wielkich światów. Jeśli islam nie był narzucany mieczem, to kiedy Persja stała się krajem muzułmańskim? Dane statystyczne, które przytacza m.in. Ira Lapidus, pokazują proces trwający wieki. Około 650 roku muzułmanie to mniej niż 5% ludności. Około 800 roku, po 150 latach, to nadal tylko 30 do 40%. Dopiero około roku 1000 islam staje się religią wyraźnej większości. Zatem islamizacja Persji trwała od 300 do 350 lat. Była powolna, stopniowa i wynikała z procesów społecznych, a nie z przymusu. Ludzie przechodzili na islam z różnych powodów. Przede wszystkim od autentycznej wiary poprzez chęć awansu społecznego. Sukces ekspansji islamskiej w Persji wyklucza model czysto przemocowy. To nie był masowy terror ani kolonizacja. To była zmiana władzy politycznej przy zachowaniu lokalnych struktur, gospodarki i społeczeństwa. Persja to idealny dowód na to, że islam nie rozprzestrzeniał się mieczem, lecz poprzez stworzenie nowego, stabilnego porządku, w którym dawna kultura mogła nie tylko przetrwać, ale i rozkwitnąć na nowo. Mongołowie. Przyjrzyjmy się wydarzeniu, które w XIII wieku niemal starło świat muzułmański z powierzchni ziemi. To historia najazdu Mongołów, potęgi tak brutalnej i skutecznej militarnie, że do dziś budzi grozę. Ale to właśnie w tej mrocznej karcie historii kryje się najbardziej niesamowity fakt. Najeźdźca, który zniszczył świat islamu mieczem, kilkadziesiąt lat później sam przyjął religię swojej ofiary. Mongołowie nie byli małą grupą koczowników. To była perfekcyjnie zorganizowana armia. Jak wskazują historycy tacy jak Timothy May w The Mongol Art of War, ich podstawową jednostką był Tumen, oddział liczący około 10 000 żołnierzy. W dużych kampaniach brało udział od 3 do 6 takich jednostek. Najpotężniejszy cios zadał Hulagu Chan w latach 1256-1260. Jego armia, wspierana przez sojuszników, mogła liczyć nawet 100 000 wojowników. Choć dawne kroniki pisały o milionach, współczesne badania Davida Morgana czy Petera Jacksona potwierdzają, to była siła uderzeniowa, której nikt nie mógł powstrzymać. Najazd nie był jednorazowym epizodem, to były fale zniszczenia trwające łącznie 40 lat. Między 1219 a 1222 rokiem Chingis Khan obraca w ruinę Chorezm, niszcząc perły cywilizacji, Bucharę i Samarkandę. W 1258 roku Hulagu Chan zdobywa Bagdad, serce kalifatu Abbasydów. Miasto zostaje doszczętnie splądrowane, biblioteki spalone, a setki tysięcy ludzi zamordowane. To był koniec Złotego Wieku Islamu, o którym wspominaliśmy wcześniej. Dopiero w 1260 roku bitwa pod Ain Jalut zatrzymuje tę niszczycielską falę. I tu dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Mongołowie byli u szczytu potęgi. Militarnie zdominowali świat islamu. Według logiki podbicia mieczem powinni narzucić muzułmanom własne wierzenia lub całkowicie ich zniszczyć. Stało się jednak coś zupełnie przeciwnego.
Mongołowie, osiedlając się na podbitych ziemiach, zaczęli ulegać wpływowi kultury i duchowości tych, których wcześniej pokonali. W 1257 roku islam przyjmuje Berke Chan, władca Złotej Ordy. W 1295 roku Ghazan Khan oficjalnie ogłasza islam religią państwową w Iranie. Do XIV wieku większość Mongołów w Azji Środkowej, Persji i na Rusi staje się muzułmanami. Zastanówmy się nad tym głębiej. Mongołowie byli jedną z najbrutalniejszych potęg w historii świata. Nie mieli żadnego politycznego ani militarnego powodu, by przyjmować religię pokonanego ludu. A jednak to zrobili. To pokazuje jasno 3 rzeczy. Islam nie potrzebował miecza, by przetrwać i rozprzestrzeniać się. Przetrwał nawet wtedy, gdy sam został przecięty mongolskim mieczem. Po drugie, wpływ islamu był cywilizacyjny i duchowy. Najeźdźcy dostrzegli w tej kulturze i religii coś wyższego, bardziej stabilnego i prawdziwego niż ich własne struktury. Po trzecie, to jest ostateczny dowód przeciwko przymusowi. Gdyby islam rozprzestrzeniał się siłą, zniknąłby wraz z upadkiem Bagdadu. Tymczasem on podbił serca swoich oprawców. Historia Mongołów to lustrzane odbicie wcześniejszych ekspansji. Jeśli najeźdźca dobrowolnie przyjmuje wiarę narodu, który wcześniej niemal unicestwił, to jak można twierdzić, że ta wiara potrzebuje agresji, by istnieć? To czysta logika. Mieczem można zdobyć miasto, ale nigdy nie zdobędzie się duszy, zwłaszcza duszy tak potężnego wojownika jak mongolski Chan. Pokój i wiara bez granic. Doszliśmy do punktu, który ostatecznie rozbija mit o mieczu jako jedynym narzędziu ekspansji. Jeśli islam rozprzestrzeniał się tylko siłą, to jak wyjaśnić fakt, że blisko połowa dzisiejszych muzułmanów żyje w regionach, w których nigdy nie stanęła noga muzułmańskiego żołnierza? Zgodnie z danymi Pew Research Center oraz ONZ, około 40 do 45% muzułmanów na świecie mieszka w krajach, do których islam dotarł poprzez handel, kontakty społeczne i po prostu przykład życia codziennego. Spójrzmy na te liczby. Azja Południowo-Wschodnia to dom dla blisko 266 milionów muzułmanów, z czego sama Indonezja liczy ich 240 milionów. Żadne z tych państw nie zostało podbite przez kalifat. Islam przywieźli tam kupcy i marynarze, których uczciwość w handlu i styl życia stały się najlepszą wizytówką nowej wiary. Afryka subsaharyjska i wschodnia to łącznie ponad 220 milionów ludzi. Chiny, gdzie od wieków żyje stabilna 25-milionowa wspólnota. To są regiony, gdzie islam stał się częścią lokalnej tożsamości bez ani jednego wystrzału czy bitwy. To był proces dyfuzji kulturowej, a nie narzuconego siłą porządku. Innym częstym mitem jest twierdzenie, że ekspansja islamska była formą systemowego rabunku prowincji. Historia mówi coś innego. W przeciwieństwie do późniejszych imperiów kolonialnych, kalifat nie drenował podbitych ziem, by bogacić stolicę, czy to Medynę, Damaszek czy Bagdad. Jak wskazują historycy tacy jak Hugh Kennedy czy Ira Lapidus, system podatkowy oparty na haradżu, podatku gruntowym i dżizji był zdecentralizowany. Pieniądze zebrane w Egipcie, Persji czy Lewancie pozostawały w dużej mierze na miejscu. Finansowano z nich lokalną infrastrukturę, administrację i wojsko chroniące dany region. Do stolicy trafiały jedynie nadwyżki, o ile w ogóle istniały. Najlepszym przykładem jest zdobycie Ktezyfonu w 637 roku. Zamiast grabieży i podziału ziemi między zwycięzców, muzułmanie pozostawili ją lokalnej ludności, wprowadzając jedynie przejrzysty system podatkowy. To było imperium integracji, a nie imperium łupu. Przejdźmy teraz do samych źródeł. Często wyrywa się z kontekstu wersety z Koranu, by dowieść agresji islamu. Prawda jest jednak zapisana czarno na białym. Wersety mówiące o walce odnoszą się wyłącznie do konkretnych sytuacji wojennych, obrony przed agresją, prześladowaniami czy wypędzeniem z domów. Koran w surze 2, w wersecie 190 stawia jasną granicę. Walczcie na drodze Boga przeciwko tym, którzy walczą przeciwko wam. Jednak nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę, Bóg nie miłuje najeźdźców. Islam zabrania niesprawiedliwej przemocy. Sura nr 60 wyraźnie nakazuje okazywanie dobroci i sprawiedliwości tym niemuzułmanom, którzy nie walczą z nimi. Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii, ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych. A fundamentem wszystkiego jest zasada sury Al-Bakara. Nie ma przymusu w religii.
Nawet kontrowersyjne wersety z sury At-Tauba dotyczące walki z politeistami odnoszą się do konkretnych plemion, które złamały traktaty pokojowe. Ta sama sura nakazuje dotrzymywać umów z tymi, którzy ich nie naruszyli. Równie ważna jest sunna, czyli przykład życia proroka Muhammeda, pokój z nim. W autentycznych hadisach nie znajdziemy nakazu zabijania ludzi za samą niewiarę. Prorok ostrzegał wręcz: Ktokolwiek zabije osobę objętą umową, czyli mającą przymierze z muzułmanami, nie poczuje zapachu raju. osoba objęta umową to każdy niemuzułmanin żyjący w pokoju z muzułmanami. Prorok był orędownikiem sprawiedliwości. Obiecał, że sam będzie przeciwnikiem w dniu sądu dla każdego muzułmanina, który skrzywdzi lub obciąży niemuzułmanina ponad jego możliwości. Pamiętajcie, kto uciśnie muahada, osobę objętą umową, naruszy jego prawa, obarczy go pracą ponad siły lub zabierze mu coś bez jego zgody, ja będę jego oskarżycielem w dniu sądu. Może inny dowód. Najlepszym sąsiadem u Boga jest ten, kto jest najlepszy dla swojego sąsiada. Każdego, bez względu na religię. To nie jest obraz kogoś, kto nakazuje eliminację inaczej wierzących. Z drugiej strony propagandziści antymuzułmańscy często cytują następujący hadis. Nakazano mi walczyć z ludźmi, dopóki nie zaświadczą, że nie ma Boga prócz Allaha i że Muhammad jest wysłannikiem Allaha, nie zaczną odprawiać modlitwy i płacić zakatu. Jeśli to uczynią, ich krew i mienie będą przede mną chronione. Brzmi jak nakaz przymusowego nawracania, prawda? I knew it, I knew it, I knew it. Ale żeby zrozumieć ten tekst, musimy zrobić to, czego propagandziści nigdy nie robią. Przeanalizować język i praktykę historyczną. Po pierwsze, o jakich ludziach mowa? W języku arabskim termin an-nas, ludzie, może oznaczać całą ludzkość, ale w kontekście prawnym tamtych czasów niemal zawsze oznaczał konkretną grupę. Klasyczni uczeni wyjaśniają, że ten hadis dotyczył wyłącznie pogańskich plemion Półwyspu Arabskiego, które wielokrotnie łamały traktaty pokojowe i dążyły do fizycznej likwidacji muzułmanów. Hadis ten nigdy nie dotyczył chrześcijan, Żydów ani innych narodów, poza tym konkretnym konfliktem. Po drugie, walczyć czy zabijać. W oryginale użyto słowa ukatilla, walczyć, a nie aktula, zabijać. Różnica jest kolosalna. Walczyć implikuje stan wojenny z przeciwnikiem, który również trzyma broń w ręku. Islam odróżnia walkę obronną od morderstwa. Gdyby celem było nawracanie siłą, prorok Muhammed, pokój z nim, nie nakazałby ochrony mienia i życia każdego, kto zaprzestanie walki. Po trzecie, dowód z praktyki. Najsilniejszym argumentem przeciwko agresywnej interpretacji tego hadisu jest samo życie proroka. Po zdobyciu Mekki, miasta, którego prześladowało, nie wybił mieszkańców, nie zmusił nikogo do przejścia na islam. Ogłosił powszechną amnestię. Innymi słowy, przebaczył swoim oprawcom. Gdyby ten hadis był uniwersalnym nakazem zabijania niewiernych, to całe prawo dotyczące dhimmi, czyli ochrony mniejszości chrześcijańskich i żydowskich, nie miałoby sensu. Skoro muzułmanie przez 1400 lat pozwalali innym religiom trwać w sercu swoich państw, to oznacza, że doskonale rozumieli, iż hadis ten był instrukcją na czas konkretnej wojny z pogaństwem, a nie mandatem do terroryzmu. Wyrywanie tego zdania z kontekstu jest zatem intelektualnym oszustwem. Po prostu. Historia pokazuje, że tam, gdzie ustawała walka, zaczynało się prawo do ochrony. Ten hadis nie jest dowodem na agresję islamu, jest dowodem na to, jak rygorystycznie określano zasady zakończenia konfliktu zbrojnego w VII wieku. Na koniec musimy to powiedzieć jasno, nie istnieje żaden uznany nurt prawa islamskiego, który dopuszczałby terroryzm. Wszystkie główne szkoły prawne, fiqh i współczesny konsensus uczonych, czyli ijma, jednoznacznie potępiają zabijanie cywilów, kobiet, dzieci czy duchownych. Współczesny terroryzm odwołujący się do islamu jest przez wybitnych uczonych muzułmańskich uznawany za całkowite nadużycie i zniekształcanie religii. To zbrodnia, a nie dżihad. Klasyczne prawo islamskie chroni osoby pod ochroną i surowo zakazuje łamania traktatów. Świadectwo i los Żydów. Zastanówmy się nad prostym faktem. Gdyby islam był religią narzucaną wyłącznie siłą, to po 1400 latach na Bliskim Wschodzie nie powinno być ani jednego kościoła, ani jednej synagogi i ani jednego chrześcijanina. Logika podboju totalnego zakłada zniszczenie kultury pokonanych w ciągu jednego, maksymalnie 2 pokoleń. Tymczasem rzeczywistość, którą możemy dotknąć i zobaczyć, mówi nam coś zupełnie innego.
Od samego początku państwo muzułmańskie opierało się na systemie prawnym zwanym jako al-ad-dimma. To nie była tylko teoria, to był model, który gwarantował ochronę życia, mienia i wolność praktyk religijnych. Nic nie pokazuje różnicy w podejściu do mniejszości lepiej niż historia Żydów. Prorok Muhammed, pokój z nim, w pakcie medyjskim przyznał Żydom ochronę i wolność kultu. Kiedy muzułmanie zajęli Jerozolimę, pozwolili Żydom powrócić do miasta po stuleciach zakazu wydanego przez Rzymian i Bizancjum. W Al-Andalus Żydzi przeżywali swój złoty wiek. Byli ministrami jak Hasdaj ibn Shaprut, lekarzami i uczonymi. Kiedy w 1492 roku chrześcijańska Hiszpania wydała edykt z Alhambry nakazujący Żydom natychmiastowe opuszczenie kraju, to właśnie muzułmański sułtan Bajazyd II wysłał flotę, by ich ratować i przyjąć w progi Imperium Osmańskiego. Porównajmy to z Europą tamtego czasu. Średniowieczna Europa to historia pogromów, palenia Żydów żywcem w Niemczech i Francji, masowych wypędzeń z Anglii czy Portugalii, to wreszcie tragiczny, kulminacyjny punkt w postaci Holokaustu w XX wieku. Zestawienie jest uderzające. W świecie islamu stabilność, ochrona prawna i status dhimmi przez 1400 lat, w świecie chrześcijańskiej Europy cykle tolerancji przerywane krwawymi eksterminacjami i wygnaniami. Przemoc może narzucić władzę polityczną, ale nie jest w stanie stworzyć trwałej wiary. Gdyby islam był narzucany siłą, judaizm nie przetrwałby w Iraku czy Maroku, a chrześcijaństwo zniknęłoby z Syrii w jedno pokolenie. Fakty materialne są nieubłagalne. Kościoły i klasztory, starsze niż większość meczetów, to namacalny dowód na brak przymusu religijnego. Jak zauważył Karol III, ówczesny książę Walii, w swoim słynnym wykładzie w Oksfordzie, gdyby islam był religią przemocy, niemuzułmanie nie przetrwaliby przez wieki, a chrześcijanie na Bliskim Wschodzie po prostu by dziś nie istnieli. Teza, że islam rozprzestrzenił się mieczem, znów nie wytrzymuje konfrontacji z historią. Rozprzestrzeniał się on poprzez głoszenie, poprzez umowy, systemy prawne i powolną asymilację kulturową. To nie miecz eliminował inne religie, to czas i stabilny porządek społeczny sprawiały, że ludzie dobrowolnie wybierali nową drogę. Budowle, które przetrwały 1400 lat pod rządami muzułmanów, są najgłośniejszymi świadectwami tej prawdy. Jak islam ocalił kultury świata? Często słyszymy, że ekspansja islamska oznaczała koniec dawnych cywilizacji i przymusową arabizację. Ale czy faktycznie tak było? Czy to znów polityczna propaganda? Gdy przyjrzymy się mapie świata islamskiego, zobaczymy coś fascynującego. Gigantyczną mozaikę narodów, kultur i języków, które nie tylko przetrwały, ale rozkwitły pod nowym panowaniem. Kluczem do zrozumienia tego zjawiska nie jest siła militarna, lecz sama doktryna islamu, która uznaje różnorodność za zamierzoną przez Boga. Zanim spojrzymy na fakty historyczne, musimy zrozumieć, co na temat różnorodności mówi Koran. W surze 30 czytamy zdanie, które dla wielu ówczesnych imperiów było rewolucyjne. I do jego znaków należy stworzenie niebios i ziemi, a także różnorodność waszych języków i waszych barw. Zaprawdę w tym są znaki dla ludzi posiadających wiedzę. Dla muzułmanina wielojęzyczność świata nie jest błędem ani problemem. To boski znak. Koran w surze 49 idzie jeszcze dalej, tłumacząc, że podziały na narody i plemiona ma jeden cel, abyśmy się wzajemnie poznawali. Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was narodami i plemionami, abyście się wzajemnie poznawali. W islamie godność dotyczy każdego syna Adama, a jedyną miarą wartości człowieka nie jest kolor skóry czy pochodzenie, lecz jego bogobojność i czyny. Tę zasadę dobitnie wyłożył prorok Muhammed, pokój z nim, w swoim pożegnalnym kazaniu mówiąc: Arab nie ma wyższości nad niearabem, ani niearab nad Arabem, biały nad czarnym, ani czarny nad białym, poza bogobojnością. To teologiczne DNA islamu sprawiło, że kalifat nigdy nie stał się machiną do mielenia kultur na jedną arabską modłę. Najlepszym dowodem na to jest Persja. Choć Persowie przyjęli islam, nigdy nie stali się Arabami. Język perski nie zniknął pod naporem arabskiego, wręcz przeciwnie. W czasach kalifatu abbasyckiego elity perskie stały się filarem nauki, administracji i literatury. To właśnie pod patronatem muzułmańskich władców powstało Szahname Firdosiego, narodowy epos Persów napisany w ich ojczystym języku. Persja to modelowy przykład tego, że można zmienić religię, zachowując przy tym całkowitą odrębność kulturową
i językową. Co więcej, muzułmańscy uczeni w Persji stali się także swoistymi strażnikami mądrości antyku. To właśnie w Bagdadzie, w słynnym Domu Mądrości, muzułmańscy, chrześcijańscy i żydowscy uczeni wspólnie tłumaczyli i komentowali dzieła Arystotelesa, Platona czy Euklidesa. W czasie, gdy w zachodniej Europie teksty te zostały niemal całkowicie zapomniane lub zniszczone, w świecie islamu były one analizowane i rozwijane. Bez pracy arabskich tłumaczy i takich myślicieli jak Averroes, europejski renesans mógłby nigdy nie nastąpić. To właśnie z języka arabskiego dzieła wielkich greckich filozofów zostały ponownie przetłumaczone na łacinę i wróciły na stary kontynent, zmieniając historię Europy. Czy uczy się o tym w szkołach? Having knowledge doesn't mean knowing knowledge. W Egipcie po ekspansji w VII wieku język koptyjski nie został zakazany. Przez stulecia pozostawał on językiem codziennym i liturgicznym chrześcijan. Arabizacja administracji była procesem powolnym, wynikającym z potrzeb biurokracji, a nie z religijnego przymusu. Podobnie działo się w Syrii i Iraku. Język syryjski i grecki były narzędziami wiedzy. To właśnie chrześcijańscy tłumacze syryjscy odegrali kluczową rolę w tzw. ruchu translatorskim w VIII i IX wieku. To oni przekładali dzieła filozofów greckich na arabski, tworząc fundament pod złoty wiek islamu. Języki lokalne nie były przeszkodą, były skarbnicą wiedzy, którą muzułmanie chcieli posiąść. W Afryce Północnej Berberowie przyjęli islam z ogromnym entuzjazmem, ale zachowali swoje języki i tożsamość. Tworzyli własne potężne dynastie jak Almorawidzi czy Almohadzi, które rządziły ogromnymi terenami od Magrebu po Hiszpanię. Islam nie wymagał od nich porzucenia bycia Berberem. Dawał im jedynie nową, uniwersalną płaszczyznę porozumienia z resztą świata. Musimy także rozróżnić dwa pojęcia, które często są mylone. Islamizacja to proces przyjmowania wiary. Arabizacja natomiast była procesem społecznym i politycznym. Arabski stawał się językiem prestiżu, administracji i oczywiście religii, bo w tym języku objawiony został Koran. Jednak islam jako religia nigdy nie nakazywał usuwania lokalnych języków. W wielu regionach takich jak Iran, Turcja czy Indonezja islamizacja postępowała błyskawicznie, podczas gdy arabizacja języka nie nastąpiła nigdy. Historyczny kalifat był przestrzenią, w której obok siebie żyli Arabowie, Persowie, Berberowie, Turcy, Żydzi i chrześcijanie. Każda z tych grup wnosiła swój język hebrajski, aramejski, sanskryt czy sogdyjski do wspólnego skarbca cywilizacji. Wniosek jest chyba prosty. Islam nie tylko dopuszczał wielojęzyczność, on ją chronił. Uznanie różnorodności za boski plan pozwoliło na przetrwanie kultur, które w innych imperiach mogłyby zostać bezpowrotnie utracone. Czy islam przyniósł zacofanie? Często słyszy się twierdzenie, że wejście islamu na nowe tereny oznaczało koniec postępu i początek cywilizacyjnego mroku. Ile w tym jednak prawdy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na fakty, a nie na uprzedzenia czy polityczną propagandę. Współcześni historycy, zarówno muzułmańscy, jak i zachodni, tacy jak Hugh Kennedy czy Peter Brown, są w tej kwestii zgodni. Między VII a XIII wiekiem regiony pod panowaniem muzułmańskim należały do najnowocześniejszych i najbardziej rozwiniętych miejsc na kuli ziemskiej. Zacznijmy od Iraku, dawnej Mezopotamii. Po wyniszczających wojnach bizantyjsko-perskich region ten był w ruinie. Wejście islamu przyniosło stabilizację. Muzułmanie nie tylko odbudowali starożytne systemy irygacyjne, ale wznieśli je na wyższy poziom, co pozwoliło na niespotykany dotąd rozkwit rolnictwa. Symbolem tego sukcesu stał się założony w 762 roku Bagdad. Przez kilka stuleci było to największe miasto świata, tętniące życiem centrum handlu, administracji i przede wszystkim nauki. To tutaj krzyżowały się szlaki kupców i myśli uczonych z całego globu. Wspominaliśmy już wcześniej na przykład o tłumaczeniu wybitnych dzieł greckiej literatury. Natomiast Egipt przed islamem był jedynie eksploatowaną prowincją Bizancjum, obciążoną wysokimi podatkami i napięciami religijnymi. Nowa władza zmieniła priorytety. Rolnictwo zachowało ciągłość, a Egipt stał się spichlerzem całego świata islamskiego. Prawdziwym triumfem był rozwój miast z Kairem na czele. Kair stał się potężnym węzłem handlowym łączącym Afrykę, Azję i Europę. To tutaj w 970 roku powstał Al-Azhar, jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków naukowych na świecie, który do dziś cieszy się ogromnym prestiżem.
Przenieśmy się na Półwysep Iberyjski. Podczas gdy północna Europa była słabo zurbanizowana, a edukacja ograniczała się do nielicznych klasztorów, muzułmański Al-Andalus przeżywał swój złoty wiek. W X i XI wieku Kordoba była miastem przyszłości. Liczyła setki tysięcy mieszkańców, posiadała publiczne biblioteki, system kanalizacji, a nawet oświetlenie ulic. Rzeczy w tamtym czasie w Europie niemal niewyobrażalne. Było to miejsce, gdzie medycyna, matematyka i astronomia stały na najwyższym poziomie, a muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi współpracowali, tworząc fundamenty nowoczesnej nauki. Jednym z najbardziej zaskakujących dowodów na cywilizacyjny prymat świata islamu jest fakt, że to tam narodziła się idea uniwersytetu w formie, jaką znamy dzisiaj. W 859 roku w marokańskim Fezie Fatima al-Fihri, zamożna i wykształcona muzułmanka, ufundowała meczet i szkołę Al-Karwiin. Instytucja ta jest uznawana przez UNESCO oraz Księgą Rekordów Guinnessa za najstarszy na świecie nieprzerwanie działający uniwersytet nadający stopnie naukowe. Fakt, że tak przełomową instytucję założyła kobieta, rzuca zupełnie nowe światło na status kobiet i ich dostęp do wiedzy w ówczesnym świecie muzułmańskim, w czasie, gdy w Europie uniwersytety jeszcze nie istniały, a edukacja kobiet była niemal całkowicie niedostępna. Co ciekawe, uczelnia ta wyprzedziła europejskie uniwersytety o ponad 200 lat, co, powiedzieć trzeba wprost, podkreśla skalę zacofania ówczesnej Europy. Zróbmy krótkie zestawienie tego, jak wyglądał świat wiedzy między VII a XI wiekiem. Europa Zachodnia. Regres miast po upadku Rzymu, niski poziom alfabetyzacji i ograniczony handel lokalny. Świat muzułmański. Potężne metropolie, handel sięgający od Atlantyku po Indię, masowe tłumaczenia dzieł greckich, perskich, indyjskich oraz gwałtowny rozwój medycyny i nauk ścisłych. To nie islam przyniósł zacofanie, wręcz przeciwnie. W pierwszych wiekach był on najpotężniejszym czynnikiem stabilizacji, urbanizacji i rozwoju naukowego. Skoro było tak dobrze, to dlaczego dziś patrzymy na te regiony inaczej? Ważne jest, by to zrozumieć. Regres nie nastąpił wraz z islamem, ale kilkaset lat później i wynikał on z przyczyn czysto geopolitycznych. Po pierwsze, najazdy mongolskie w XIII wieku. Zniszczenie Bagdadu w 1258 roku było ciosem, z którego region nie podniósł się przez wieki. Po drugie, zmiana szlaków handlowych. Odkrycia geograficzne sprawiły, że handel przeniósł się na oceany, omijając tradycyjne szlaki lądowe Bliskiego Wschodu. Po trzecie, rewolucja przemysłowa. Europa Zachodnia zyskała przewagę technologiczną w XVIII i XIX wieku. Analiza historyczna nie pozostawia złudzeń. Regiony, do których dotarł islam, przeżyły bezprecedensowy skok cywilizacyjny. To tam ocalono wiedzę starożytnych, w tym wspomniane wcześniej dzieła Platona czy Arystotelesa, i to tam narodziły się podstawy współczesnej nauki. Islam nie był hamulcem, był silnikiem rozwoju, który przez stulecia napędzał postęp całej ludzkości. Regres, który widzimy później, to efekt wojen i zmian gospodarczych, a nie wyboru religijnego. Fakty historyczne bronią się same. Paradoks siły. Istnieje przekonanie, że religia narzucona siłą powinna zniknąć wraz z upadkiem armii, która ją niosła. To czysta logika, prawda? Jeśli coś opiera się wyłącznie na przymusie, to gdy znika strażnik z mieczem, ludzie wracają do swoich dawnych tradycji. Jednak w przypadku islamu historia pokazuje proces dokładnie odwrotny. Największy wzrost liczby muzułmanów na świecie nastąpił nie w okresie największej potęgi kalifatów, ale właśnie po osłabieniu lub upadku ich scentralizowanej władzy politycznej. Punktem zwrotnym był rok 1258, upadek Bagdadu i koniec realnej dominacji dynastii Abbasydów. Świat muzułmański politycznie został rzucony na kolana przez najazd Mongołów. Według teorii podbicia mieczem, islam powinien w tym momencie zatrzymać swoją ekspansję, a może nawet zacząć się cofać. Stało się jednak coś zdumiewającego. Właśnie wtedy wiara ta zaczęła masowo docierać do regionów, w których nigdy nie było muzułmańskich garnizonów. Do Afryki subsaharyjskiej, części Chin, a przede wszystkim do Azji południowo-wschodniej. Spójrzmy na dzisiejszą mapę świata. Wspomniana Indonezja to największy kraj muzułmański na globie, zamieszkany przez ponad 240 milionów wiernych. Czy wiedzieliście, że Indonezja nigdy nie została podbita przez muzułmańską armię? Wspominaliśmy już, że islam tam dotarł poprzez handel, poprzez uczonych i co najważniejsze, poprzez przykład moralny muzułmańskich kupców. To ich uczciwość w interesach i etyka życia codziennego przyciągały lokalne społeczności.
Jak wskazuje wybitny historyk Marshall Hodgson, The Venture of Islam to był podbój serc i umysłów, a nie terytoriów. Dzisiejsze dane demograficzne są bezlitosne dla mitu miecza. Ponad 2/3 współczesnych muzułmanów żyje poza terenami, które objęła pierwsza fala ekspansji z VII i VIII wieku. Badania Richarda Ballieta w Conversion to Islam in the Medieval Period jasno dowodzą, że masowe przejścia na islam w krajach takich jak Persja czy Egipt następowały całe stulecia po tym, jak ustały tam jakiekolwiek działania wojenne. To nie żołnierz nawracał ludność, to czas, stabilizacja społeczna i siła samej idei sprawiały, że islam stawał się religią większości. Miecz może narzucić władzę, ale nigdy nie stworzy trwałej wiary, którą ludzie będą przekazywać swoim dzieciom przez 1000 lat. Skoro islam rozprzestrzeniał się najszybciej właśnie wtedy, gdy nie miał za sobą dominującej siły militarnej, to ostateczny dowód jego siłą była etyka, sprawiedliwość i duchowe przekonanie, a nie przymus. Między ideałem a faktami. Czy historia islamu to tylko opowieść o tolerancji? Byłoby naiwnością twierdzić, że przez 1400 lat nie dochodziło do konfliktów. Jednak aby zrozumieć prawdę, musimy odróżnić fundamenty prawne od incydentów politycznych i nadużyć władzy. Spójrzmy na fakty, które rzadko pojawiają się w mediach, a które stanowią rdzeń relacji islamu z innymi religiami. Od samego początku, od konstytucji Medyny z 622 roku, islam tworzył ramy dla społeczeństwa wieloreligijnego. Żydzi i chrześcijanie nie byli tylko tolerowani, byli chronieni prawnie jako al-ad-zimma. Mamy na to twarde dowody w dokumentach. Traktat z Nadżeranu gwarantował ochronę kościołów i zakazywał przymusowej konwersji. Umowa Umara zapewniała bezpieczeństwo chrześcijanom w Jerozolimie. Al-Andalus i Imperium Osmańskie, gdzie Żydzi uciekając przed stosami europejskiej inkwizycji znajdowali bezpieczną przystań, rozwijając naukę i gospodarkę. Aby zachować jednak rzetelność, musimy przyjrzeć się dwóm wydarzeniom, które często są wyciągane jako dowody na agresję islamu. Gdy jednak poznamy ich kontekst, zrozumiemy, że nie miały one nic wspólnego z nienawiścią religijną. Sprawa plemienia Banu Kurajza w 627 roku. Musimy przenieść się do Medyny, która była wtedy oblężona przez ogromną koalicję wrogich wojsk, tzw. Bitwa Rowu. Banu Kurajza to było jedno z lokalnych plemion żydowskich, które miało z muzułmanami podpisany pakt o wspólnej obronie miasta. W najgorszym momencie oblężenia, gdy los muzułmanów wisiał na włosku, liderzy tego plemienia złamali umowę i zaczęli potajemnie współpracować z najeźdźcami, planując atak od wewnątrz. To nie był wyrok za wiarę, to był proces za zdradę stanu w warunkach wojennych. Wyrok zapadł zgodnie z ówczesnym prawem wojennym, a wydał go arbiter, którego samo plemię wybrało do rozstrzygnięcia sporu. Drugi przypadek to wojny z odstępcami między 632 a 633 rokiem. Zaraz po śmierci proroka Mohameda, pokój z nim, młode państwo muzułmańskie stanęło na krawędzi upadku. Wiele plemion uznało, że ich sojusz z Medyną wygasł wraz ze śmiercią lidera. Przestały płacić zakat i zaczęły ogłaszać własnych fałszywych proroków, próbując rozbić jedność regionu. Pierwszy kalif Abu Bakr musiał zareagować militarnie, by ratować państwo przed rozpadem i anarchią. To nie była misja nawracania niewiernych, to był klasyczny konflikt polityczny o spójność kraju i obowiązki obywatelskie. Gdyby Abu Bakr nie zareagował, historia islamu prawdopodobnie zakończyłaby się w tamtym roku. Aby zrozumieć, że ekspansja islamska nie była bezkarnym pochodem agresorów, warto przenieść się do roku 712, czyli do perły jedwabnego szlaku Samarkandy. To, co się tam wydarzyło, brzmi dziś niemal jak polityczna fikcja, a jednak jest udokumentowanym faktem historycznym. Posłuchajmy. Muzułmański dowódca Kutajba ibn Muslim zdobył to potężne miasto błyskawicznym atakiem. Z punktu widzenia strategii był to majstersztyk, ale z punktu widzenia prawa muzułmańskiego poważne przestępstwo. Dlaczego? Zasady dżihadu jasno określały procedurę. Zanim zaatakujesz, musisz dać miastu wybór. Pokój na drodze traktatu, płacenie podatku ochronnego lub walkę. Kutajba pominął te kroki, chcąc uniknąć długiego oblężenia. Mieszkańcy Samarkandy nie chwycili jednak za broń w partyzanckiej walce. Zrobili coś znacznie bardziej zaskakującego. Wysyłali delegację do kalifa, domagając się sprawiedliwości. Sprawa trafiła przed oblicze islamskiego sędziego. Po wysłuchaniu obu stron sędzia wydał wyrok, który wprawił ówczesny świat w osłupienie. Uznał, że dowódca złamał prawo prorockie,
nakazał armii muzułmańskiej natychmiastowe opuszczenie miasta, wycofanie wszystkich garnizonów i powrót do punktu wyjścia, aby cała procedura mogła zostać przeprowadzona zgodnie z prawem. I teraz najważniejsze. Armia faktycznie się wycofała. Widząc tak niespotykany poziom uczciwości i fakt, że zwycięska potęga potrafi ukarać własnego generała za naruszenie praw obcych mieszkańców, elity i ludność Samarkandy same zasiadły do negocjacji. Miasto weszło w skład kalifatu nie pod przymusem miecza, ale pod wrażeniem potęgi prawa i sprawiedliwości. To nie jest opowieść o miękkim państwie, to dowód na to, że nawet w ogniu wielkich podbojów istniał mechanizm: skarga, sąd, wyrok, obowiązek wykonania. Dla mieszkańców tamtego świata był to najsilniejszy argument za przyjęciem nowej wiary. Wiary, w której nawet najpotężniejszy wódz musiał ukłonić się przed literą prawa. Oczywiście zdarzały się okresy mroczne, o których należy powiedzieć, jeśli chcemy zachować obiektywizm. Na przykład rządy nieobliczalnego czy wręcz szalonego kalifa al-Hakima. Był to szósty kalif z dynastii Fatymidów, który zapisał się w kronikach jako władca skrajnie ekscentryczny, wydający dekrety zakazujące spożywania popularnych potraw czy nakazujący zabijanie psów w Kairze. Jego najbardziej brzemienną w skutkach decyzją było zburzenie Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie w 1009 roku, co stanowiło drastyczne złamanie obowiązujących od stuleci islamskich zasad ochrony miejsc kultu. Rządy al-Hakima były jednak absolutną anomalią wynikającą z jego amoralnego charakteru, a nie z doktryny islamu. Warto jednak podkreślić, że tragiczne losy tej świątyni nie były dziełem wyłącznie muzułmanów. Już w 614 roku, na długo przed pojawieniem się islamu, bazylika została spalona i splądrowana przez Persów, wspieranych przez żydowskich rebeliantów, co niemal zrównało ją z ziemią. Nawet sami wyznawcy Chrystusa, jak w przypadku krzyżowców w 1099 roku, dopuszczali się w jej murach krwawych rzezi i zbezczeszczenia tego świętego miejsca, co pokazuje, że niszczenie symboli religijnych w Jerozolimie było bolesną częścią szerszej, politycznej historii regionu. Przyjrzyjmy się teraz tragedii Ormian między 1915 a 1917 rokiem. To jeden z najbardziej bolesnych i najczęściej przywoływanych argumentów w dyskusjach o relacjach islamu z mniejszościami. Aby jednak zachować obiektywizm historyczny, musimy postawić kluczowe pytanie. Czy masowe deportacje i śmierć setek tysięcy ludzi były wynikiem stosowania prawa muzułmańskiego, czy wręcz przeciwnie, skutkiem jego odrzucenia? Większość historyków, w tym tacy badacze jak Erik Jan Zurcher czy Feroz Ahmad, wskazują na fakt, który często umyka opinii publicznej. Imperium Osmańskie u progu I wojny światowej nie funkcjonowało już jako klasyczne państwo islamskie, czyli kalifat. Realną władzę sprawował Komitet Jedności i Postępu, znany jako Ruch Młodoturków. Była to grupa o charakterze wybitnie nacjonalistycznym, świeckim i zafascynowanym europejskimi modelami państwa narodowego. Dla Młodoturków religia nie była fundamentem prawa, lecz co najwyżej narzędziem propagandowym. Ich ideologia opierała się na pantyranizmie, chęci stworzenia jednolitego etnicznie państwa tureckiego. W tej nowoczesnej, nacjonalistycznej wizji nie było miejsca dla autonomicznych mniejszości, które przez wieki funkcjonowały w ramach tradycyjnego systemu miletów. Zgodnie z klasycznym prawem islamskim Ormianie posiadali statut ludu chronionego. Prawo to surowo zabraniało zabijania cywilów, kobiet, dzieci i osób starszych, a także konfiskaty ich mienia bez wyraźnego powodu prawnego. Masowe mordy, głodzenie deportowanych i grabieże były rażącym pogwałceniem zasad szariatu. Głównymi przyczynami tragedii nie były dekrety religijne, lecz czynniki polityczne i wojskowe, czyli chaos I wojny światowej i współpraca części oddziałów ormiańskich z nacierającą armią rosyjską. Po drugie, strach przed separatyzmem. Młodoturcy postrzegali mniejszości narodowe jako zagrożenie dla integralności terytorialnej państwa. Po trzecie, rozpad struktur. Wojna doprowadziła do upadku kontroli państwa nad lokalnymi bojówkami i bandami, co zaowocowało brutalnością na niespotykaną skalę. Utożsamianie tragedii Ormian z agresją islamu jest oczywistym błędem historycznym. Każdy świadomy muzułmanin kierujący się zasadami swojej wiary potępia te wydarzenia jako zbrodnię sprzeczną z naukami Koranu i Sunny. Niestety, ale masakra Ormian była produktem radykalnego nacjonalizmu typu europejskiego, który w tamtym czasie niszczył tradycyjne, wielokulturowe tkanki imperiów.
Szacunkowe 600 000 do 1,5 miliona ofiar to dowód na to, co dzieje się, gdy zamiast sprawiedliwego prawa chroniącego mniejszości do głosu dochodzi świecki radykalizm i wojenna paranoja. To nie islam zawiódł w 1915 roku, a raczej osmański aparat państwowy porzucił islamskie wartości i zasady ochrony życia na rzecz fanatycznego nacjonalizmu. Przejdźmy do czasów współczesnych. Skąd wzięło się utożsamianie islamu z terroryzmem? Termin terroryzm islamski to etykieta polityczno-medialna, która nie istnieje w Koranie, Sunnie ani w klasycznym prawie. Bardziej precyzyjne byłoby określenie terroryzm rzekomo islamski. Badania akademickie m.in. Roberta Pape'a w Dying to Win wskazują, że głównymi przyczynami terroryzmu nie jest religia, lecz numer 1 polityka, czyli okupacje wojskowe i interwencje zagraniczne. 2. Ekonomia, bieda i marginalizacja społeczna. 3. Ideologia, czyli instrumentalizacja religii do celów politycznych. Zdecydowana większość uczonych muzułmańskich potępia organizacje takie jak ISIS czy Al-Kaida jako sprzeczne z islamem. Zabijanie cywilów, kobiet i dzieci to zbrodnia, która łamie fundamenty szariatu. Przyjrzyjmy się temu wersetowi z Koranu. Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył bezprawia na ziemi, to tak jakby zabił wszystkich ludzi. A jeżeli ktoś uratuje komuś życie, to tak jakby uratował życie wszystkich ludzi. Co więcej, istnieje hadis, który niemal proroczo opisuje te grupy. Będą zabijać muzułmanów, a zostawiać bałwochwalców. I statystyki to potwierdzają. To muzułmanie w Iraku, Syrii, Pakistanie czy Jemenie są głównymi ofiarami tych ekstremistów. To nie jest wojna islamu z Zachodem, to wojna cywilizacji z barbarzyństwem, które jedynie udaje religię. Współczesny radykalizm to nie owoc islamu, lecz jego zaprzeczenie. Prawdziwa twarz tej religii zapisana jest w samym Koranie i Sunnie oraz w traktatach z Jerozolimy i w wyrokach sędziów Samarkandy, a nie w nagłówkach sensacyjnych portali. Droga do prawdy. Warto na sam koniec postawić pytanie o elementarną uczciwość intelektualną. Dlaczego tak łatwo przychodzi nam ocenianie islamu przez pryzmat działań marginesu, podczas gdy wobec własnej zachodniej historii stosujemy zupełnie inną miarę? Gdyby antyislamscy propagandziści patrzyli równie obiektywnie na tak zwany chrześcijański świat, musieliby, stosując tę samą logikę oczywiście, uznać chrześcijaństwo za religię niosącą największą skalę przemocy w historii. Spójrzmy na fakty. Oto przykłady. Wyprawy krzyżowe. Oficjalnie sankcjonowane przez papiestwo wojny święte, podczas których pod znakiem krzyża dokonywano masowych rzezi ludności cywilnej, muzułmanów, Żydów i wschodnich chrześcijan, obiecując sprawcom zbawienie w zamian za krew przelaną w imię wiary. Kolonializm i konkwista. Eksterminacja blisko 20 milionów rdzennych mieszkańców Ameryk oraz brutalny podbój Afryki i Azji pod sztandarami krzyża. Wojny światowe. Dwie najbardziej znane krwawe rzezie w dziejach ludzkości, dokonane przez narody o chrześcijańskich korzeniach w samym sercu Europy. Wojna 30-letnia i inkwizycja, okresy, w których religia była bezpośrednim powodem tortur i wyniszczania całych regionów kontynentu. Handel niewolnikami, transatlantycki system, który przez wieki traktował miliony ludzi jak towar, znajdując dla tego procederu biblijne uzasadnienia. IRA w Irlandii Północnej. Dziesięciolecia krwawych zamachów bombowych w konflikcie między katolikami a protestantami, a jednak media mówiły o celach politycznych, a nie o chrześcijańskim terroryzmie. Zamach Christchurch w 2019 roku sprawca mordował muzułmanów w meczetach, wprost odwołując się do obrony chrześcijańskich cywilizacji. Ku Klux Klan, organizacja rasistowska, która do dziś używa płonących krzyży i retoryki biblijnej do uzasadnienia nienawiści i morderstw. Drogi widzu, czy to oznacza, że chrześcijaństwo jest religią zbrodni? Next question, please. Chyba większość chrześcijan słusznie uznałaby takie twierdzenie za niesprawiedliwe uproszczenie, oddzielając naukę Ewangelii od uczynków ludzi. Dlaczego więc odmawia się tego samego prawa islamowi? Jeśli winy kolonializmu, IRA, sprawcy z Nowej Zelandii czy sprawców wojen światowych nie przypisujemy naukom Jezusa, to dlaczego winy ekstremistów tak chętnie przypisujemy Koranowi? Prawda jest jedna. Przemoc nie ma religii. Ma to zawsze konkretne cele polityczne i ekonomiczne. Czas przestać mierzyć świat dwiema różnymi miarami. Kończąc naszą podróż przez wieki, musimy zadać sobie pytanie,
Dlaczego mimo tak jasnych faktów historycznych dzisiejszy świat tak mocno kojarzy islam z przemocą? Odpowiedź nie kryje się w świętych księgach, lecz w mechanizmach władzy, niesprawiedliwości i ludzkiej desperacji. Kilka miesięcy po atakach z 11 września 2001 roku papież Jan Paweł II wypowiedział słowa, które dziś brzmią jak prorocze ostrzeżenie. Terroryzm rodzi się z pogardy dla ludzkiego życia. Rekrutacja terrorystów łatwiejsza jest tam, gdzie prawa są deptane, a niesprawiedliwość tolerowana przez długi czas. Trzeba usunąć sytuacje ucisku i marginalizacji, które ułatwiają terroryzm. To nie jest usprawiedliwienie zbrodni, bo dla terroryzmu oczywiście nie ma usprawiedliwienia. To jest po prostu trafna diagnoza. Polski papież wskazał na glebę, na której wyrasta nienawiść. Jeśli człowiek żyje w świecie, gdzie jego prawa są niczym, staje się łatwym celem dla politycznych manipulatorów. Często myślimy, że radykalizacja to efekt zbyt gorliwej nauki religii. Jednak badania naukowe mówią coś zupełnie innego. Analizy takich badaczy jak Ann Speckhard czy Andrew Lebowicz, którzy przeprowadzali wywiady z byłymi bojownikami ISIS, ujawniają szokujący fakt. Większość z nich miała znikomą wiedzę o islamie. Dla wielu z nich religia nie była powodem walki, lecz jedynie naklejką, naklejoną na polityczny gniew. Radykalizacja to proces społeczno-kulturowy, a nie efekt edukacji religijnej. To desperacja sprawia, że młodzi ludzie poddają się manipulacji, nie rozumiejąc nawet podstaw szariatu, który rzekomo chcą wprowadzać. Musimy zrozumieć ten destrukcyjny mechanizm, który napędza współczesny terroryzm. Po pierwsze, presja i ucisk. Okupacje, nieusprawiedliwione wojny i rabunek bogactw naturalnych tworzą poczucie bezsilności. Po drugie, desperacja. Człowiek pozbawiony perspektyw staje się podatny na propagandę. 3. Manipulacja. Pośrednicy werbują bojowników, obiecując im sprawiedliwość pod szyldem religii, o której ci nie mają pojęcia. 4. Reakcja. Terroryzm wywołuje kolejną interwencję wojskową i dalszą presję, co powoduje błędne koło. Media na Zachodzie często podsycają ten impet, ignorując głosy autentycznych uczonych muzułmańskich i miliony zwykłych ludzi, którzy codziennie potępiają te działania. Pomyślmy, dlaczego tak się dzieje. Czy ta ignorancja jest przypadkowa? Cóż, rozwiązania tego problemu są proste i logiczne, ale wymagają odwagi politycznej. Na przykład budowa realnych koalicji z ośrodkami oświaty muzułmańskiej, które najlepiej potrafią zwalczyć ideologiczny wirus ekstremizmu. Edukacja, zniesienie presji społecznej we wszystkich środowiskach. No i być może klucz do wszystkiego, czyli zniesienie presji politycznej, wojskowej i ekonomicznej na kraje o większości muzułmańskiej. To oznacza dwie konkretne rzeczy. Sprawiedliwe zakończenie okupacji Palestyny w oparciu o postanowienia ONZ oraz zaprzestanie systemowego rabunku surowców z krajów muzułmańskich. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Jeśli nie, to dlaczego? A może komuś zależy na tym, by to błędne koło trwało wiecznie? To jest właśnie kwestia czy pytania, które musisz zadać sobie sam, drogi widzu. Czy ta propaganda antymuzułmańska nie służy dziś głównie jako wygodny parawan dla interesów politycznych na Bliskim Wschodzie? I czy nie służy też usprawiedliwieniu poparcia dla polityki Izraela? Wybór należy do Was, drodzy widzowie. Czy dacie się prowadzić stereotypom, czy merytorycznym faktom? Być może prawda o ekspansji islamu, o jego kulturze i prawie, którą przedstawiliśmy w tym materiale, jest inna niż ta z nagłówków gazet. Miecz zmienia granice, ale to sprawiedliwość buduje cywilizację. Bez sprawiedliwości zawsze będziemy żyli w cieniu miecza. Na sam koniec, aby poprzeć wiarygodność tego materiału, wymieniam naukowe źródła, w oparciu o które powstało niniejsze wideo. Wielka prośba o udostępnianie tego wideo, ponieważ jest to w miarę kompleksowe, merytoryczne opracowanie, które obala propagandowe materiały, które są tak powszechne w internecie, nawet w mediach mainstreamowych i które są jawnym oszczerstwem i jawnymi kłamstwami, które, mam nadzieję, udało się obalić. Wszystkiego dobrego.